Dzisiaj poznacie prawdę, którą rząd, służby i media próbowały przed wami ukryć. Nie widzieli żołnierza. To jest strzał, tak? Żołnierz strzela z bliskiej odległości raz, dwa, Jakiś strzał było widać? trzy. I go uderzy. Bije gościa. Tak. Widzę na tym nagraniu bardzo jednak agresywne i nieadekwatne do zagrożenia zachowanie człowieka w mundurze. Widać, że ta przemoc jest zupełnie nieuzasadniona. I said, don't shoot me. Powiedziałem, nie strzelaj do mnie, proszę. Chcę wrócić, ale nie strzelaj. They said, I don't Wtedy know powiedział what's coś, czego nie going on. rozumiałem. And they hit. I mnie uderzył. Nazywam się Piotr Czaban i witam was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Członkowie rządu, przedstawiciele wojska i media. Wszyscy kłamali w sprawie brutalnego postrzelenia i pobicia afgańskiego uchodźcy przez polskiego żołnierza. Doszło do napaści na polskiego żołnierza. Ja mam jedno zdanie. Jeden ze strażników został lekko ranny, na szczęście nic tam się nie stało, po prostu w momencie zatrzymania został uderzony w oko. Jeden z nich bezpośrednio zaatakował naszego żołnierza. Żołnierz został zaatakowany na polsko-białoruskiej granicy. Przez ostatnie pół roku docierałem do świadków i zbierałem dowody. Według naszego źródła obrażenia Afgańczyka to pęknięty oczodół, złamany nos, przetrącona szczęka. Jeszcze trafili go 2 lub 3 kulami w inne części ciała. Ustaliłem fakty. Przede wszystkim na podstawie wideo z granicznego monitoringu. Odnalazłem również poszkodowanego Mohameda Husseina, Afgańczyka, którego skatował żołnierz. Hello, friend. Witaj, przyjacielu. Hello. Hello. Czy mnie słyszysz? Hello, sir. Witaj, jak się masz? Pokój z tobą. Salam alaikum. U mnie wszystko w porządku. A jak ty się czujesz? U mnie również wszystko w porządku. Dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję za troskę. Jestem bardzo wdzięczny. Nie dziękuj mi. Przepraszam za to, co spotkało cię w Polsce. Jak widzisz, jestem przygotowany do nagrania naszej rozmowy. Daj mi 3 minuty. Przejdę do drugiego pokoju. Wszystko będzie dobrze. Okay, friend. Okay, no problem. Mohameda udało mi się odnaleźć tego samego dnia, w którym nagrywaliśmy tę rozmowę. Od ponad miesiąca miałem kontakt do jego ojca, który jednak nie odpisywał na moje wiadomości. Rozumiałem jego strach przed kimś obcym z Polski. To w naszym kraju jego syn o mały włos nie stracił życia. Gdy w poprzednim programie opowiedziałem o moich ustaleniach w sprawie ataku żołnierza na Mohameda, byłem przekonany, że to będzie przełomowy moment w tym dziennikarskim śledztwie. Ta sprawa jeszcze się nie zakończyła. Najpierw od jednego z informatorów dostałem zdjęcie tego dowodu Mohameda. Ten dokument był wystawiony przez Straż Graniczną. Przesłałem go do ojca 19-letniego Afgańczyka. I wtedy mężczyzna mi odpisał.
a później poprosił syna, by ten skontaktował się ze mną. My name is Hussein, my surname is Muhammad. Nazywam się Mohamed Hussein, mam 19 lat. I come to Europe. Przyjechałem do Europy z powodu trudnej sytuacji w Afganistanie. A lot of difficulties in Afghanistan, so that's why we try to come to Europe. Because we are just listening that Słyszeliśmy, że Europa jest humanitarna i że jest tam praca. Also work, so that's why we Dlatego przyjeżdżamy do Europy, by pomóc naszym rodzinom. helps for the family helps. Rodzina Mohameda musiała uciekać przed talibami do sąsiedniego Pakistanu. Wcześniej jej członkowie przez lata współpracowali z wojskami NATO, które przez blisko 20 lat stacjonowały w Afganistanie. Na tym zdjęciu jeden z wujków Mohameda otrzymuje certyfikat od przedstawiciela amerykańskiej armii. Pozostał w Afganistanie i tam musi się ukrywać. Also my grandfather Również mój dziadek współpracował z polską armią. Twój dziadek współpracował z polską armią? Works together with Polish army? Tak, w Afganistanie współpracował również z Amerykanami, tak jak mój wujek. Moja matka i brat też współpracowali z Polakami. Gdy polscy żołnierze przybyli do Afganistanu, przynosiliśmy im z naszego domu chleb. Nasz dom był ich domem, ponieważ wiedzieliśmy, że biali ludzie są bardzo życzliwi. Po tym, co przeżyłem w Polsce, gdy wróciłem do domu, powiedziałem matce: pomagałaś białym ludziom. Biali ludzie oślepili mnie. Biali ludzie złamali mi kości twarzy. Matka odpowiedziała, że nie zapomnimy tego, co ten człowiek mi uczynił. Przepraszam. Po ataku żołnierza Mohamed do tej pory odczuwa ból po złamaniach kości twarzy. Nie widzi wciąż na prawe oko, w które został postrzelony. Do jego stanu zdrowia i badań medycznych jeszcze wrócimy. Teraz prześledźmy krok po kroku, co 10 lipca 2025 roku wydarzyło się po polskiej stronie granicy z Białorusią. Sprawdzimy, czy wersja przedstawiona przez Mohameda pokrywa się z tym, co widać na nagraniu z przygranicznego monitoringu. To właśnie jest to wideo, które zbulwersowani funkcjonariusze sami przekazali do Onetu, bojąc się, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Co więcej, ten sam portal niecałe 2 tygodnie od zdarzenia dostał również to zdjęcie Mohameda, zrobione mu niedługo po ataku żołnierza. Onet nigdy nie opublikował tych materiałów. Białoruski żołnierz kazał nam iść do Polski. Wiesz, tam w lesie jest wysoki mur. Agent wyciął w nim dziurę i przekroczyliśmy granicę. Najpierw przeszedłem ja, później mój przyjaciel. Gdy weszliśmy do Polski, żołnierz strzelił do mnie gumową kulą. Trafił mnie w oko. Po strzale upadłem na ziemię. Nic nie widziałem i nie rozumiałem, co się dzieje. Potem znowu strzelił do mnie. Widzisz bliznę? Jeden strzał był tu, drugi tu. Kolejnymi strzałami trafił mnie w środkowy palec. I w pośladek. Strzelał do ciebie, gdy leżałeś na ziemi? Leżałem na ziemi w takiej pozycji. Mówiłem, żeby nie strzelał, że wrócę, żeby tylko do mnie nie strzelał. Powiedział słowo, którego nie rozumiałem i mnie uderzył. Nie wiem czym, ale to było jak ze stali.
they have a steel thing. Uderzał mnie tym w głowę i kopnął mnie w twarz. And they also kicked me on the face. My face is also broken. Połamał mi kości. From here to here. When I eat something, so I can't. Teraz nie mogę jeść tą stroną. I eat from this side. Jem tą, bo ta była złamana. Broken. So when they do that, the soldiers come because the rain is also. Zaczął padać deszcz. Raining is coming, so they said, Zapytali, skąd jestem. I said, Odpowiedziałem, I'm że z from Afganistanu. They said, Powiedzieli, "Kurwa, you are-" używali wulgarnych bad słów. words like that. So after that they hit me, the another one soldier is Podszedł coming. kolejny żołnierz. Rozmawiali przez krótkofalówkę. Special thing they have, they talk that another soldier is coming. I They on also mnie hit znowu me. uderzył i powiedział: They said, "Kurwa, my friend is gone straciłem from me." kontakt After z the przyjacielem, 5 minutes, ale po my 5 friend is minutach also również go taken, my friend is zatrzymali. also- and they were come my friend, and after that when because it's time To był night środek time, nocy. middle of night, and they Oni did jeszcze not nie see widzieli my mojego eye. When oka. they see my, Tak they mnie are, złapali. catch me from here and like that, when they see my, Gdy zobaczyli moje oko i eye twarz, and face, so my moje eye oko is wypadało z from oczodołu. my body. So they said, oh, Przekleli kurwa, i mnie he zostawili. hit me because they don't- Byłem he don't zmasakrowany. see me because like that I'm damaged. Próbowałem umówić się na rozmowę z wojskowymi ekspertami. Chciałem ich zapytać o ocenę tego, co zarejestrowała kamera przygranicznego monitoringu. Nikt nie zgodził się na rozmowę. Zobaczmy, patrz. Pokazałem to wideo wicemarszałkowi Senatu Maciejowi Żywnie, z którym wcześniej udzielaliśmy pomocy migrantom i uchodźcom na pograniczu. Spotkałem się również z Jakubem Ławniczakiem, radcą prawnym i jednocześnie pełnomocnikiem Mohameda. Jeżeli styka się Straż Graniczna czy wojsko z agresją, no to ma prawo reagować adekwatnie do zagrożenia dla funkcjonariuszy. Natomiast film, który zobaczyłem, no nie pokazuje sytuacji, w której ten uchodźca czy migrant atakuje funkcjonariuszy. Tam nie ma nawet argumentu, jakiegokolwiek argumentu, który mógłby poddawać pod rozwagę scenariusz, w którym osoba pokrzywdzona w tym przypadku jest też sprawcą przemocy w stronę funkcjonariusza. My nie mamy prawa naprawdę bawić się na pograniczu polsko-białoruskim w bogów. Decydować o losie innych z pominięciem prawa. Zmasakrowanego uchodźcę Straż Graniczna miała przewieźć do jednej ze swoich placówek. Był tam przetrzymywany przez 3 dni. And they just Dali mi give tylko me, wodę. water. I spent in jungle Choć w lesie spędziłem miesiąc i 20 dni. Nie miałem nic do jedzenia. Mieli problem z pobraniem moich odcisków palców, bo krwawiłem. Funkcjonariusz przyznał, że na dłoniach miałem za dużo krwi. Dopiero później, gdy w placówce Straży Granicznej Mohamed uskarżał się na potworny ból, przetransportowano go do szpitala. Dali mi tylko środki przeciwbólowe i bandażem owinęli głowę. Potem przewieźli mnie do ośrodka w Białymstoku. Tam zapytali mnie, co się stało. Mówiłem, że czuję ból. Prosiłem o leki od bólu. Powiedzieli OK i żebym szedł do mojego pokoju i wziął prysznic. Odpowiedziałem, jak mam wziąć prysznic, skoro moja twarz jest połamana. Nie widzę na jedno oko. Powiedzieli, to nie problem, odejdź. W tej sytuacji miałem tylko bandaż. Przez 5 dni nie mogłem spać. Inni cudzoziemcy pytali, dlaczego nie śpię. Jak miałem spać? Ból był zbyt silny. Dopiero 8 dni po ataku żołnierza Mohamed został dokładnie zbadany w wojskowym szpitalu w Lublinie. To opis badań wykonanych tomografem. Potwierdzono wieloodłamowe złamanie kości obustronnie, złamanie przegrody nosa i kolca nosowego przedniego, złamanie łuku jarzmowego, złamanie powierzchni oczodołowej i kości jarzmowej, złamanie kości łzowej, złamanie wyrostka czołowego, kości szczękowej,
złamanie wyrostka zębodołowego, złamanie przyśrodkowej ściany oczodołu z wklinowaniem odłamu. Stwierdzono także zmiany obrzękowe tkanek miękkich oczodołu i okolicy nadoczodołowej. Teraz z powodu bólu nie mogę spać na tej stronie twarzy. Mimo operacji, które później przeszedł w Polsce, Mohamed nadal ma problem ze wzrokiem w prawym oku i z bólem twarzy. Teraz jak wcześniej, nadal nie widzę na jedno oko. Mimo tak poważnych obrażeń, jakich doznał Mohamed, wymagających operacji, lekarz z Białej Podlaskiej wydał zaświadczenie bez konsultacji psychiatrycznych i opinii psychologicznych. Stwierdził, że stan zdrowia ofiary ataku żołnierza pozwala na przebywanie w warunkach strzeżonego ośrodka, a jego stan psychofizyczny nie uzasadnia domniemania, że cudzoziemiec był poddany przemocy. Jestem w głębokiej depresji. Jeśli popełnię samobójstwo, powodem będzie to, co spotkało mnie w Polsce. Dowiedziałem się o całej sprawie za pośrednictwem sieci pomocowej, prawników, aktywistów, którzy przekazali mi informacje o takiej sytuacji. Jakub Ławniczak próbował skontaktować się z Mohamedem, gdy ten jeszcze nie trafił do szpitala na szczegółowe badania. Poprosiłem administrację ośrodka o umożliwienie mi rozmowy z konkretną osobą. To był moment, w którym zauważyłem, że coś może być nie tak, ponieważ na początku osoba, opiekun taki socjalny, można powiedzieć, pracujący w ośrodku, nie widział przeciwwskazań i oczywiście zapewnił mnie, że pod koniec dyżuru będę mógł się zobaczyć z tą osobą. Natomiast pod koniec dyżuru okazało się, że podejmowane są bliżej nieokreślone czynności administracyjne z udziałem pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Tego dnia do spotkania nie doszło. Dopiero gdy Mohamed przeszedł operację i na pierwszy rzut oka nie widać było po nim skutków ataku żołnierza, Straż Graniczna pozwoliła Jakubowi na widzenie z uchodźcą. Pierwszy kontakt był wyczuwalny dystans. Jakub powiedział, bym się nie bał, nie smucił i że mi pomoże. Opisywał wydarzenia z granicy, z tego, co się wydarzyło później, jak został odtransportowany do szpitala. Po wizycie Jakuba próbowali mnie deportować. Zgłosiłem swoje pełnomocnictwo do Straży Granicznej, otrzymałem z prośbą o informację na temat klienta, otrzymałem zdawkową informację, że klienta nie ma już w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, na co niezwłocznie tego samego dnia, w zasadzie kilkadziesiąt minut po otrzymaniu tego maila, jak go tylko odczytałem, odpisałem z prośbą o wskazanie miejsca przebywania. Ta wiadomość nie spotkała się z odpowiedzią. Byłem w pokoju, gdy przyszedł strażnik i powiedział mi, że zostanę przeniesiony do otwartego ośrodka. Byłem szczęśliwy. Pochwaliłem się przyjacielowi, że jadę do otwartego ośrodka. Zamknęli mnie w aucie bez okien. Nie wiedziałem, dokąd jedziemy. Gdy otworzyli drzwi, zobaczyłem, że jestem na lotnisku. W taki sposób Mohameda próbowano dwukrotnie deportować. Najpierw do Uzbekistanu, skąd ponownie odesłano go do Polski, a później do Kabulu w Afganistanie, z którego w 2021 roku ludzie masowo uciekali przed talibami. Wcześniej w ten sam sposób deportowano z Polski drugiego Afgańczyka, który był świadkiem ataku żołnierza na Mohameda. Z Kabulu pojechałem na pogranicze afgańsko-pakistańskie. Przez 3 dni jechałem autem do Pakistanu, do mojej rodziny. Do Pakistanu dostałem się nielegalnie. Tymczasem w Polsce śledczy wyjaśniają okoliczności ataku żołnierza.
Prokuratura w Olsztynie sprawdza, czy masakrując Mohameda nie przekroczył swoich uprawnień. Opinii medycznej brak, pozostałe opinie są, więc postępowanie toczy się w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień właśnie przez funkcjonariusza publicznego, w tym przypadku żołnierza, który pełnił służbę tego dnia na granicy państwa i spowodowania obrażeń ciała u osoby, która wówczas nielegalnie tą granicę przekraczała. Prokuratura rejonowa Północ w Białymstoku. Również żołnierz złożył zawiadomienie, że został zaatakowany przez Afgańczyka. Nie zostało umorzone postępowanie, no ale już jest na końcowym etapie. Nieplanowane jest postawienie zarzutów obywatelowi Afganistanu. Łukaszewski? Dzień dobry panie majorze, z tej strony Piotr Czaban, dziennikarz redakcji Czaban robi Raban. Dzień dobry. Dzwonię do pana z pytaniem związanym z pobiciem i postrzeleniem Afgańczyka 10 lipca. Pan twierdził, że Afgańczyk atakował, był agresywny i chciałem zapytać, dlaczego pan kłamał. Tak mi przedstawił żołnierz tą sytuację. Czy pan nie widział tych dowodów? Ale jeżeli pan twierdzi o jakichś konkretnych dowodach, no to proszę powiedzieć, jakie konkretnie dowody. Nagranie wideo z monitoringu wskazuje, że żołnierz bez żadnego ostrzeżenia strzelił i skatował afgańskiego uchodźcę. I pan występował publicznie i kłamał na ten temat. Nie kłamałem. Żołnierz wszelkimi możliwymi sposobami bronił się przed tym atakiem agresywnego migranta. No, zaatakował go przecież. Pan hańbi polski mundur, kłamiąc. Nie zgadzam się z panem. Do widzenia. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie odebrał ode mnie telefonu, ale poprosił o SMS. Wysłałem mu pytania. Dlaczego wbrew dowodom mówił pan nieprawdę o tym, że to afgański uchodźca zaatakował żołnierza? Dlaczego wprowadził pan opinię publiczną w błąd i uruchomił falę nienawiści nie tylko wobec poszkodowanego? Czy minister taki jak pan nie powinien trzymać się faktów, czy jednak może mówić publicznie nieprawdę, wykorzystując do tego swoje stanowisko? W imieniu ministra obrony narodowej odpowiedziało jego biuro prasowe. Podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. To żołnierz Wojska Polskiego został zaatakowany przez migranta. Uderzył go łokciem w oko. Biegły badający obywatela Afganistanu ocenił jego obrażenia jako trwające poniżej 7 dni. W takich przypadkach prokuratura odsyła poszkodowanego na drogę prywatno-skargową i nie prowadzi sprawy z urzędu. Wobec żołnierza biorącego udział w zdarzeniu nie toczy się postępowanie prokuratorskie. Przypomnijmy zatem wypowiedź prokuratora, której wydźwięk różni się od rządowej narracji. Opinii medycznej brak, pozostałe opinie są, więc postępowanie toczy się w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień właśnie przez funkcjonariusza publicznego, w tym przypadku żołnierza. Wróćmy do kolejnych odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej. Wobec migranta, który nielegalnie przekroczył granicę, prowadzone jest postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia czynu polegającego na użyciu przemocy wobec żołnierza Wojska Polskiego. I znowu prokurator badający sprawę obala dezinformację ministerstwa o rzekomo agresywnym migrancie i ataku na żołnierza, do którego nie doszło. Nieplanowane jest postawienie zarzutów obywatelowi Afganistanu. Gdy przekraczasz granicę, myślisz tylko o ucieczce, a nie o walce. Czynna napaść na funkcjonariusza. Wszystkie działania służb i rządu były ukierunkowane tylko w jednym celu. Zamieść sprawę pod dywan, pozbyć się świadka, pozbyć ofiary. Jeżeli tutaj funkcjonariusz czy żołnierz przekroczył prawo, powinien ponieść za to konsekwencje. Chyba wszyscy chcielibyśmy w takiej Polsce funkcjonować, w której będziemy mieli takie poczucie, że jak ktoś podejdzie do mnie i uderzy mnie w twarz, to poniesie za to konsekwencje, a nie ktoś powie, że on tylko mnie pogłaskał po Ale jeśli po będziesz policzku. uchodźcą, no to... Nie ma ludzi drugiej kategorii. Znaczy, niestety, ale niestety polski rząd daje do zrozumienia, że są. Ten żołnierz, który cię skrzywdził, gdy zobaczył, co ci zrobił, przeprosił cię? Nie, nic takiego nie powiedział. Czy od kogoś w Polsce usłyszałeś przeprosiny? Nie. Gdy byłem w ośrodku dla cudzoziemców,
Jeden ze strażników powiedział, że wielu z nas jest terrorystami i wulgarnie mnie wyzwał. Tak mnie potraktowali. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówiło udzielenia odpowiedzi na moje pytania o kłamstwa rozpowszechniane przez Macieja Duszczyka. Wbrew faktom twierdził, że to Mohamed był sprawcą napaści. Duszczyk był wówczas wiceministrem MSWiA. To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Będziemy także pracowali nad takimi zmianami prawa, które dadzą naszym żołnierzom, funkcjonariuszom pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa w działaniach, jakich się tutaj podejmujecie. Nie będziecie także w tej kwestii pozostawieni sami sobie, będziecie mogli liczyć na wsparcie państwa polskiego. W końcu prawda o brutalnym ataku żołnierza na Mohameda wyszła na jaw. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie odwaga i wrażliwość polskich mundurowych. Tych, którzy nie chcieli, by ta sprawa została zamieciona pod dywan. Dziękuję wszystkim moim informatorom za zaufanie, za to, że przekazaliście główne dowody w tej sprawie. Między innymi to nagranie z przygranicznego monitoringu. Bez Was wyjaśnienie tej sprawy nie byłoby możliwe. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję Annie Kondraciuk, dziennikarce z Siemiatycz. To ona jako pierwsza dała swoją twarz i swoje nazwisko, by opowiedzieć przed kamerą o tym, co zobaczyła na nagraniu z przygranicznego monitoringu. Dziękuję wszystkim uchodźcom, którzy świadczyli w sprawie Mohameda. Prowadząc to dziennikarskie śledztwo i realizując ten reportaż, w każdym momencie mogłem liczyć na wsparcie Joanny Klimowicz. Asiu, bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję moim patronkom i patronom oraz wszystkim tym, którzy postawili mi wirtualne kawy. To dzięki Wam miałem czas, by wyjaśnić tę sprawę i przygotować reportaż. Jak już wiecie, Mohamed uciekł przed talibami z Afganistanu do Pakistanu. Jest tam ze swoją rodziną, pracuje w sklepie z odzieżą. Miesięcznie zarabia $50. Te pieniądze nie wystarczają mu ani na jego leczenie, ani na spłatę długu, jaki zaciągnęła jego rodzina, by wysłać go w podróż do, zdawałoby się, bezpiecznej Europy. Dlatego, byśmy mogli go wesprzeć z Polski, Marek Męczyński założył zbiórkę, z której cały dochód trafi bezpośrednio do Mohameda. Marku, dziękuję Ci za koordynowanie tej akcji. Link do zbiórki znajdziecie w opisie tego filmu. Prawnik Jakub Ławniczak będzie walczył o sprawiedliwość dla Mohameda. Tą sprawą interesuje się również Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pomagające poszkodowanym cudzoziemcom. Z kolei Maciej Żywno rozpoczął właśnie senatorską interwencję. Dziękuję również Wam, tym, którzy obejrzeliście ten reportaż. Do usłyszenia i do zobaczenia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Małgorzata Kasiak-Czechowska, Małgorzata Staszewska, Filip Wozowicz, Artur Borkowski, Michał Tomasik, Alena Rzepka, Magda Tracz, Małgosia, Simon Pantera, Elżbieta Golicyn, Sebastian Iwaniec, Magda Powalska, Marta Kilian, Teresa Seruga, Kasia Narkowicz, Hanna Zimińska, Izabella Lisek, Bartosz Talenczuk, Maciej Wiszowaty, Małgorzata Helon, Beata Rowińska, Maria Roeskę, Katarzyna Batko-Toluc, Robert Gola, Bartosz Wsuł, Zosia Kwiecień, Sławek Stocki, Małgorzata Grzankowska, Grzegorz Zadrożny, Maciej Hanzlewicz-Wacławek, Alan Matuszczak, Seweryn Bajko, Jolanta Tomczak, Jakub Bielikowski, Dzitka Halama, Natalia Nowacka, Katarzyna Klimczak-Pękosz, Alicja Matuszak,
Katarzyna Kopiec, Izabela Lisek, Aleksandra Szypowska, Hanna Olechnowicz, Maciej Witkowski, Filip Wozowicz, Eliza Olek-Szamelita, Małgorzata Majewska, Magda Zielińska, Ewa Schmidt-Mendoza, Jerzy Matejko, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Magdalena Falkowska, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Stanisław Choeft, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Urszula Kołodziejczak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Barbara Majewska, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Jan Kaliszewski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Anna Guzek, Olga Hajda, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Anna Godlewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Bożena Nowak, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Hanna Szlezak, Jacek i Anna Czernuszenko, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Barbal, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Marek i Magda z Torunia, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Katarzyna Sztoprutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Kinga Pasternak, Marita Adamska, Marlena Fatyga, Lesław Kostulski, Ania, Sebastian Cieśla i Anna Radziszewska. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania.